Zastanawiasz się, jak działają obrażenia rozproszone? Twój ulubiony twórca mówi, że działają w jakiś sposób, ale coś ci się nie zgadza? Dobrze trafiłeś. Siemaneczko, z tej strony Anioł. Dziś film, który miał nie ujrzeć światła dziennego, bo wiedza to potęga, a wróg też może oglądać te filmy. No i propaganda innych twórców może nie wystarczyć, żeby ich ogłupić. Maybe this one is going to be better. I put it on random. I really don't care about that one. People are saying this awakening skill is bad, but I personally think it is excellent. There are two keywords here that people are not paying attention to. Go to statistics, 14.2k on his Blade Manticore. That's pretty nice, right? Next one, 5.5. Oh wow, big difference, right? A lot less. Next one, 5.5 or 5k. So a very big difference there. You can see his Blade Manticore is 3-starred, right? And the Blade Manticore is 3-starred. And when you see here, when you read it, it deals targets to two surrounding legions, right? It has nothing about diffuse damage or anything like that, but as we see from the reports, it is diffuse damage. Widzicie, że każdy czasem się myli i jest to rzeczą ludzką, szczególnie, że często nawet support nie wie, jak co działa w tej grze, albo że coś nie działa, więc naprawdę ciężko o rzetelne informacje. Lubię całą trójkę, którą tu wstawiłem, ale to tak ku przestrodze, żebyście ślepo nie podążali za autorytetami, za czymś, na co nie ma twardych dowodów. Tu oczywiście mowa o rzeczach zero-jedynkowych, które można sprawdzić, jak na przykład te obrażenia rozproszone. W Call of Dragons jest wiele rzeczy, które nie są złe i zależą od preferencji, jak na przykład szybsze czy wolniejsze marsze. Ogólnie drzewka talentów są dosyć elastyczne. Żeby zepsuć je całkowicie, to trzeba by się naprawdę postarać. Ja na przykład ostatnio mam wrażenie, że wyciąganie talentów z pupili jest zepsute, ale nie mam na to niezbitych dowodów, że faktycznie coś jest na rzeczy, bo istnieje szansa, że miałem po prostu ogromnego, niesamowitego pecha. Kto tu był, ten wie, że o samych pupilach też nagrywałem, zanim powstał kalkulator, który nawet do dzisiejszego dnia ma kilka błędów, ale ogólnie jest naprawdę przydatnym narzędziem. I jako narzędzia do stania się lepszym, czy do umilenia sobie czasu powinniście również traktować filmy, czy to moje, czy innych, a nie jako jakąś prawdę objawioną. Chyba że na coś są naprawdę niezbite dowody. A bardzo często te filmy to forma kontaktu, wymiana poglądów z ludźmi, którzy również interesują się grą i żaden film nie powinien was zwalniać z myślenia. Tego filmu miało nie być, ale z drugiej strony uznałem, że zasługujecie na wiedzę płynącą z prawdziwych testów, a nie z domysłów. Ogólnie są dwa rodzaje ludzi, unikaj jednych jak i drugich, a tak na poważnie to są dwa obozy. Jedni mówią, że obrażenia rozproszone działają w taki sposób, że główny cel zawsze dostaje 100% obrażeń, drugi cel dostaje o 15% mniejsze obrażenia, trzeci o 30% i tak dalej, aż do 50%. Drugi obóz mówi, że przy trafianiu w jeden cel, ten cel dostaje 100% obrażeń, ale przy trafianiu już w dwa cele, oba cele otrzymują zmniejszone obrażenia o 15%, natomiast przy trafianiu w 3 cele te obrażenia będą zmniejszone już o 30%. Który obóz ma rację, za chwilę się przekonamy. Znaczy wy się przekonacie, bo ja to wiem. Możecie zerknąć na datę, ten materiał ma ponad pół roku i naprawdę miał nie ujrzeć światła dziennego, ale czasem mam tak, że jak widzę, że 99% ludzi jest w błędzie, to gdzieś tam w środku mnie ściska. No i uznałem, że chociaż wy będziecie wiedzieli to, co wiem i ja. Ale zanim przejdziemy do tego materiału, przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wszystkim wspierającym, no i zobaczmy, czego się dziś dowiemy. W tym momencie sprawdzimy sobie jeszcze coś bardzo ważnego, na co nikt nie zwraca uwagi, czyli rozproszone obrażenia. Wiele osób myśli, że działają w ten sposób, iż pierwszy cel dostaje pełne obrażenia, drugi cel dostaje obrażenia zmniejszone o 15%, trzeci cel dostaje zmniejszone obrażenia o 30%, no i czwarty cel dostawałby te obrażenia zmniejszone o 45%. Natomiast mam pewne podejrzenia, że w przypadku na przykład bicia dwóch celów, obrażenia zarówno w Legionie numer 1, jak i w Legionie numer 2 zmniejszają się o 15%. W przypadku bicia 3 celów te obrażenia będą zmniejszone o 30% na każdy cel. Tak więc to jest to, co dzisiaj sprawdzimy. Posłuży nam do tego Waldyr z Velynem. Będziemy tutaj
patrzyli na obrażenia właśnie Welyna. Usuniemy sobie pupila, żeby nam nie przeszkadzał. Artefakt możemy założyć nawet magiczny, po to, żeby te obrażenia były większe, żeby ta różnica była większa, jeśli faktycznie te obrażenia będą zmniejszane. Bierzemy sobie tutaj 100 000, wychodzimy, tutaj już nasi testerzy czekają. Indys jest gotowa, także sprawdźmy, jakie obrażenia będzie zadawał nasz Welyn w pojedynczy cel. Każdy z tych legionów ma 100 000 jednostek piechoty. - 3911. - 3660. Myślę, że tyle wystarczy. Oczywiście sprawdźmy sobie w raporcie, żeby tutaj nie było niedomówień. Welyn. 3911 oraz 3660 w przypadku bicia w jeden cel. Teraz sobie sprawdzimy to na 2 celach. Jeśli te obrażenia rozproszone właśnie działają w taki sposób, że pierwszy cel mimo wszystko dostaje 100% obrażeń, jeden z tych legionów powinien otrzymać obrażenia o wysokości około 3900 w pierwszej turze, gdy otrzyma obrażenia od Welyna. A jeśli obrażenia się zmniejszają dla każdego legionu, żaden z tych legionów nie otrzyma obrażeń o tej wysokości, także sprawdźmy to. Move on my command. No, widzieliśmy, że obrażenia są już zmniejszone, ale poczekajmy jeszcze na raport. We will fight side by side once more. 2 tury tutaj wystarczą w zupełności. Sprawdźmy więc, jak te obrażenia się tutaj zmniejszały. - 3600 można powiedzieć. Indis, no i nasz Czakcza dostał obrażenia o wysokości 3500. Jak widzimy, każdy z tych legionów otrzymał mniejsze obrażenia niż w przypadku, gdy walczyliśmy tylko z jednym legionem. Widzimy, że obrażenia w 2 cele są zmniejszone. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sprawa, gdy tych celów będzie 3. Nasi testerzy już gotowi, także przekonajmy się, Feel the power of ice. jak sprawa wygląda, gdy nasz Welyn bije w 3 cele. I think we did pretty well. Tutaj widzieliśmy już naprawdę potężny spadek obrażeń. Ale żeby wam to pokazać w raporcie, przejdźmy do raportów. 2700 obrażeń jednostek. Czakcza dostał za, no, obrażenia krytycznego nie będziemy tutaj patrzyli.
Sprawdźmy sobie drugie. 2700. A w przypadku, gdy tych celów było tylko 2, nasz Czakcza dostał za 3500 oraz za 3250. Także widzimy tutaj, że obrażenia spadają dla wszystkich legionów w tym samym czasie, gdy mamy obrażenia rozproszone. W pojedynczy cel Walder Welyn potrafi uderzyć za 3911. Tutaj mamy z boku bonusy. Natomiast w cel rozproszony, w cel, gdy mamy tych legionów więcej, mamy 3 legiony, nasz Welyn i jego obrażenia są zdecydowanie mniejsze. 2702. No i sprawa się tyczy oczywiście każdego z tych legionów, gdyż żaden z legionów nie otrzymał większych obrażeń niż 3000. No i widzimy tutaj właśnie na kalkulatorku dla niewierzących, jeśli uderzamy w 3 cele, nasze obrażenia są zmniejszone o 30% na każdy legion, no i powinniśmy uderzyć za około 2700 jednostek. Dokładnie za tyle uderzyliśmy. Także obrażenia, które tutaj mamy na ekranie, obrażenia rozproszone, naprawdę obniżają nasz damage o dosyć sporą ilość. Jako bonus do tego filmu powiem wam, że Walder nie ma obrażeń rozproszonych i w przypadku, gdybyście walczyli naprawdę w ciasnym miejscu i moglibyście uderzać w 4 legiony naraz, w takiej sytuacji Walder, pomimo że jest bohaterem epickim, posiadałby większe obrażenia od Welyna. Powody są oczywiście dwa. Po pierwsze, brak obrażeń rozproszonych. Po drugie, Walder uderza w 4 cele łącznie, natomiast Welyn uderza w 3 cele łącznie oraz posiada obrażenia rozproszone, które się zmniejszają o 15% z każdym dodatkowym celem. Ale dam wam jeszcze jedną ciekawostkę, bo w przypadku, gdybyście walczyli nawet na te 4 legiony, przeciwko 4 legionom i byście trafiali wszystkie te 4 legiony, to przebudzony Welyn, który posiada dodatkowo 400 damage faktora, miałby już te obrażenia trochę większe od Waldyra. Także w ciasnych miejscach, żeby Welyn był lepszy od Waldyra, musi być przebudzony. Ale gdy walczycie na te 2-3 legiony, no to te obrażenia będą po stronie Welyna. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że rozwiał wasze wątpliwości co do obrażeń rozproszonych. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo!